Witam serdecznie, Jakub Dłowik z tej strony, DS Stream. Dziękuję serdecznie, że jesteście z nami live i witam serdecznie naszego gościa, Sandrę Lemańską z Lorenz. Cześć Kuba, witam. To pierwszy raz, gdy gościmy przedstawiciela klienta w naszym formacie, więc tym bardziej dzięki, że się zgodziłaś podzielić swoim doświadczeniem i czasem z nami. Nie ma sprawy, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o ciekawym temacie, zarządzanie kategorią i jak ML zmienia podejście do zarządzania kategorią. Mamy bardzo napakowaną agendę w najbliższe 30 minut, więc może od razu najpierw przedstawienia, zanim przejdziemy do agendy, to przedstawmy się porządnie, tak? Sandra, oddaję Ci głos. Więc witam jeszcze raz, jestem Sandra Lemańska, tak jak Kuba wspomniał, pracuję aktualnie w Lorenz jako kategory management specjalist. W sumie w branży FMCG pracuję i w marketingu, można tak powiedzieć, od 10 lat jestem związana z nim, ponieważ kategory management akurat u mnie jest w pionie marketingowym. Głównie zajmuję się optymalizacją asortymentu, analizą danych rynkowych i budowaniem rekomendacji odnośnie półki. A poza tym jeszcze jestem wykładowcą na Kolegium Da Vinci z przedmiotu Product and Brand Management. Tak, dzięki Sandra. Z mojej strony Jakub Dłowik, ja kieruję zespołem zaawansowanej analityki w DS Stream od kilkunastu lat, uczestniczę w różnych projektach związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, Gen AI, różnych metod analitycznych, które usprawniają procesy biznesowe dla dużych klientów. Mam doświadczenie w sektorze telco, bankowym i właśnie retail i FMCG. Krótko o DS Stream jako firmie. Firma powstała w 2017 roku. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się głównie analityką danych, od przetwarzania danych, ale też po aktywację przez narzędzia sztucznej inteligencji i machine learningu. Ja zajmuję się obszarem data science, ale duża część naszych konsultantów zajmuje się też pozyskiwaniem tych danych, przetwarzaniem, czyli data engineeringiem na potrzeby właśnie aktywacji przez systemy rekomendacyjne czy narzędzia machine learningowe. W ostatnich latach też mocno postawiliśmy na Gen AI i rozwiązania z zakresu LLM. I chciałbym też od razu oddać głos Sandrze, która przedstawi firmę, której właściwie nie trzeba przedstawiać, bo większość z nas zna doskonale te marki, ale Sandra, daję Ci głos. Mam taką nadzieję. Ja nawet przechodząc do Lorenz od razu te marki, które tutaj są wspomniane na slajdzie, skradły moje serce, więc firma Lorenz to jest producent słonych przekąsek, specjalizuje się w produktach chipsów, chrupek, słonego pieczywa, a także orzechów. To, co nas wyróżnia, to jesteśmy tak naprawdę dostępni w każdej kategorii słonych przekąsek. No i takie marki właśnie jak Crunch, Chips Whisky, ziemniaczki w ramach chipsów, Monster Munch Curly w ramach chrupek, Lyconic w ramach słonego pieczywa, czy też Niknak, to są brandy bardzo dobrze rozpoznawalne, uwielbiane przez konsumentów. Tak naprawdę też to jest kategoria, która jest w ramach koszyka top 15, w zależności też jak agencja badawcza to przedstawia, natomiast no tak, to jest jakby branża FMCG. Dzięki. No, krótki rys historyczny naszej nie takiej krótkiej współpracy się okazuje, bo zaczęliśmy wspólnie drogę analityczną już w 2022 roku, kiedy wspólnie nakreślaliśmy pierwszą architekturę i też wspieraliśmy w różnych aspektach dotyczących bardziej inżynierii danych, a od zeszłego roku blisko współpracujemy właśnie w obszarze zastosowania sztucznej inteligencji do optymalizacji asortymentu. I to jest też przedmiot naszej dzisiejszej dyskusji. Przechodząc do agendy, mamy dzisiaj takie punkty. Zaczniemy od wprowadzenia do tematu, czyli czym właściwie jest zarządzanie kategorią, różnych wyzwaniach i szansach z tym związanych. Później spróbujemy się dowiedzieć trochę od Sandry, trochę też pogdybać, jak ML zmienia i zmieni pracę kategorii menadżera w najbliższej przyszłości, a może już dzisiaj. Potem przejdziemy przez taki rys, czy że tak powiem, schemat tego, jak ML, w których obszarach machine learning może pomóc i jak to później złożyć w cały system lepszych decyzji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Na końcu trochę o tych wyzwaniach, bo bez tego to nie mielibyśmy tej
tej praktycznego wymiaru webinaru, tak? Ponieważ jak wiadomo, każda technologia wiąże się też z wyzwaniami, a na koniec mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na kilka pytań, które zachęcamy już teraz do zadawania na czacie. Przechodząc do pierwszego punktu, tutaj mamy kanoniczną definicję, powiedziałbym, tego, czym jest category management i czym powinien zajmować się category manager. Pytanie do Ciebie, Sandra, czy to jest zgodne z praktyką? Pewnie osoby, które są na podobnym stanowisku co ja, każdy robi coś innego w innej firmie. Nie jest to chyba tak mocno ustrukturyzowane stanowisko, natomiast dzisiaj aktualnie kategoria management to nie jest tylko układanie półki i tego, co ma być w sklepie. To jest coś więcej, ponieważ to jest często też taka rola coraz bardziej strategiczna, ponieważ opieramy swoją wiedzę o dane. Musimy też często reagować coraz szybciej, patrząc na te potrzeby klientów, na potrzeby rynku, więc takie wyzwania nawet, które tutaj są wypisane, no to są konkretne wyzwania, takie jak analiza, segmentacja, optymalizacja asortymentu, współpraca z partnerami, zarządzanie promocjami, więc to wszystko ma znaczenie w zarządzaniu kategorią i te sformułowanie, z którego się z Kubą śmialiśmy, czyli półka nie jest z gumy, często to powtarzamy, tworząc tutaj wspólnie różne rozwiązania, o których później pewnie więcej porozmawiamy. Tak. I jako kategorii manager musisz balansować wiele różnych wymiarów, wiele różnych KPI-ów. Tu możesz troszkę podzielić się z nami doświadczeniem, na co zwykle patrzy kategorii manager, tak? Tak, dokładnie, więc pewnie to nie będzie tutaj dla osób, które są podczas webinaru czymś nowym, ponieważ dystrybucja, rotacja, marżowość to są podstawowe rzeczy i tak wchodząc w szczegóły, no to zarządzając asortymentem, kluczowym KPI-em, jednym z jest dystrybucja, czyli no tak naprawdę sprawdzamy, jaka jest dostępność produktów w sklepach, może być ona dystrybucją ważoną, numeryczną. Ta dostępność produktów jest tutaj dla nas kluczowa, żeby też widzieć później efekty na sprzedaży. Tak? No, produkt musi być obecny, żeby się sprzedawał. Oprócz tego rotacja, no, czyli weryfikujemy, jaka jest sprzedaż per sklep, per kategoria, per brand, per SKU, czyli możemy tu bazować na rotacji dziennej, tygodniowej, miesięcznej, w zależności od agregacji. Oczywiście też zwracamy w zarządzaniu kategorią uwagę na marżowość, tak? Ponieważ musimy zarabiać. Ten zysk jest dla nas mega ważny i też wdrażając konkretne produkty, no, zarówno my, jak i nasi klienci zwracają na to dużą uwagę. To jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ale jeżeli miałabym jeszcze coś dodać, no to jedynie jeszcze oprócz tych tutaj, które są wymienione, no to udział rynkowy, ponieważ cały czas jakby badamy, jak konkurencja działa, jak my działamy, jakie są konkretne działania, które mogą wpływać na wzrosty czy też spadki. No ale oprócz tego, to co jest kluczowe, no to działania marketingowe i inne w sumie punkty, które tworząc ten cały puzzle zbieramy i możemy zarządzać tym asortymentem, ponieważ to są jakby takie główne, ale te poboczne rzeczy jak promocje, właśnie działania marketingowe, kalendarze aktywności, które są w różnych działach czy też organizacjach, no to są takie rzeczy, które mocno wpływają później finalnie na to, co chcemy mieć w sklepie. No to zwróćmy uwagę, że jakby nie działa się w próżni, tak, rynkowej, musicie patrzeć na działanie konkurencji, a oprócz tego rynek, na którym działacie, jest też bardzo rozproszony i taki niehomogeniczny, tak, w zależności od, czy to są dyskonty, czy sklepy małe, większe, powierzchniowe, hipermarkety, jakby każdy z tych typów, nawet takich zgrubnych, ma swoje specyfiki i asortyment będzie pewnie inny. Dokładnie tak, więc no ta lokalizacja też jest ważna, jak tutaj byśmy już mieli mówić o szczegółach, no to tak naprawdę nawet moglibyśmy rekomendować konkretny asortyment pod konkretny sklep, natomiast zawsze w takiej roli w zarządzaniu asortymentem ze strony producenta jest to ciężkie, ponieważ później nasze rekomendacje jako producenta są przekazywane do sieci, które finalnie mogą te rekomendacje wdrożyć, czy też nie. Natomiast tak,
Rozumiem. Tak, nie jest to łatwe, jakby twoja rola jest wielopoziomowa i jakby interakcja z partnerami biznesowymi też jest jedną z kluczowych tutaj, że tak powiem, składowych tego wszystkiego. A powiedz mi jeszcze jedno pytanie a propos tego wszystkiego, tej trudnej pracy, którą wykonujesz na co dzień. Jak twoim zdaniem właśnie, co jest głównym czynnikiem, który powoduje, że organizacja decyduje się na implementację AI, inwestycje, jakby budowanie świadomości tego, co AI potrafi. Tak, ja ze swojej perspektywy pracy z wieloma klientami mogę powiedzieć, że to jest głównie to, że pojawia się taki moment, gdy dane są już ustrukturyzowane, dochodzimy do końca jakby możliwości raportowania, business intelligence, gdzie raporty dają takie retrospektywne spojrzenie na to, co się działo w firmie. Jest coraz więcej danych i też coraz mniej jakby czasu, żeby te dane przetwarzać na bieżąco, żeby wnioskować tak dobrze jak przy mniejszej ilości danych, więc trzeba się wyskalować szybciej niż pozwalają na to zasoby firmy. Czy to jest tak podobne, masz odczucia może? Tak, te odczucia są naprawdę bardzo mocno zbliżone do tego, co ty wspomniałeś, ponieważ byliśmy już w takim momencie, że bardzo dużo danych mieliśmy, może nie chcę tak źle powiedzieć, ogarniętych, ponieważ mieliśmy w różnych działach, później zrobiliśmy wspólnie Data Lake właśnie ze współpracy z wami, stworzone zostały dashboardy, natomiast każdy chciał jeszcze czegoś więcej, tak? Ponieważ nawet ta ilość danych, która jest gromadzona, jest naprawdę mega szeroka i też patrząc na to, że nasza firma jest akurat bardzo nowoczesna i słysząc, że jest AI, że można go wdrażać, że mamy w ogóle możliwości do wdrożenia AI z naszymi danymi, no to był taki krok, gdzie właśnie w zeszłym roku do was się odezwaliśmy i wiedzieliśmy, że będziecie dobrym partnerem, żeby nas w tym wspierać i te obszary, które są, no jest ich naprawdę bardzo sporo, gdzie można w ogóle używać tej sztucznej inteligencji już aktualnie. Zgadza się. I oprócz tego też jakby każda firma ma jakiś zwykle dostęp do jakiegoś narzędzia chmurowego, które łatwo umożliwia aktywację tych danych przez narzędzia machine learningowe, tak? W przypadku chmury GCP, czy Azure, czy AWS, każda chmura ma swoje, ale bardzo zbliżone do siebie funkcjonalności w kompetencje właśnie ML-owe i AI-owe. A powiedz tak z twojego prywatnego odczucia takiego kategorii menadżera, jak czujesz jakby źródło wartości tych technologii? Co jest dla ciebie przemawia najbardziej, jeżeli chodzi o tym, gdzie widzisz wartość? Czy to jest oszczędność czasu, czy może gdzieś zupełnie indziej? Na pewno to, co warto byłoby zwrócić uwagę, no to, że na pewno nie odejmuje mi pracy. Jeżeli ktoś by się martwił, że sztuczna inteligencja odejmie pracę, mam wrażenie, że trochę mi dodaje, ale takiej innej zupełnie pracy, że z jednej strony mam tą oszczędność czasu, ponieważ nie muszę robić tych rzeczy co kiedyś, czyli co tydzień aktualizować tego samego Excela, pobierać danych, kolekcjonować różnych raportów w jednym miejscu. Teraz to wszystko dzieje się z automatu. Nie muszę spędzać jakiegoś całego dnia na stworzeniu raportu, teraz to się dzieje z automatu. Natomiast takimi obszarami, które były dla mnie ważne, jeżeli myśleliśmy o AI-u, to zrozumienie takich różnych mechanizmów, które chcieliśmy wdrażać w firmie, dotyczących na przykład promocji, czy też segmentacji klientów, optymalizacji ASO, więc to były takie obszary, gdzie potrzebowaliśmy dodatkowych insightów bardziej, ponieważ my to wszystko tworzyliśmy, my to analizujemy, ale sztuczna inteligencja jest nam tutaj potrzebna do dokonywania szybciej tych decyzji, ponieważ wiele sieci, z którymi współpracujemy, też potrzebują szybkich decyzji, szybkich rekomendacji, więc takie dodatkowe narzędzia, które mogą nas wspierać właśnie w tej pracy, są nam ultra potrzebne. Jasne, rozumiem. No cieszę się, że mogliśmy razem tutaj współpracować i część z tych rzeczy wdrożyć. Ja teraz przejdę trochę do takiej bardziej, że tak powiem, twardej części tej prezentacji. Pokażę to, co można robić i co firmy robią i postaram się w kilku przykładach zaprezentować wybrane elementy rozwiązań, które można tworzyć na bazie danych od strony producenta. Także może zacznę od takiego dużego rysu i też chciałbym, żeby wybrzmiało, to są metody, o których tu mówię, one nie są nowe, one są na rynku od wielu, wielu lat, natomiast one
że tak powiem, są wciąż bardzo, bardzo mocne, wciąż bardzo z klientami rezonują bardzo z wieloma problemami biznesowymi, a szczególnie w kontekście ostatnich 2-3 lat, kiedy te LLM-y weszły i każdy z tych metod można poprawić, wzbogacić elementy LLM-owe, o którym też za chwilę będę mówił. Wyróżniamy te dwa takie główne nurty, uczenie nadzorowane i nienadzorowane. Może najpierw te nienadzorowane, czyli takie, gdzie szukamy naturalnych zależności w danych, których nie potrzebujemy tagować, nie potrzebujemy ich oznaczać, szukamy jakichś prawidłowości, które możemy wykorzystać. Tutaj, jeżeli mówimy o handlu, właśnie to pierwszym naczelnym takim use case'em jest segmentacja analityczna, czyli znalezienie podobnych grup sklepów czy produktów, znalezienie naturalnych klasów, które są wewnętrznie homogeniczne, a zewnętrznie heterogeniczne między sobą się bardzo, bardzo różnią. Jeżeli mamy dostępność danych transakcyjnych na poziomie paragonów, wchodzimy w bardzo ciekawą gałąź dotyczącą reguł asocjacyjnych, czyli klienci, którzy kupowali A, kupowali również B, czyli szukamy różnych często współwystępujących zachowań podobnych produktów na poziomie, za pomocą analizy takiej MBA, czyli Market Basket Analysis. No i oczywiście jest też redukcja wymiarowości. Często są problemy wielowymiarowe, wielokryterialne, które dzięki metodom takim jak PCA, TISNI możemy zminimalizować te wymiary, skompresować informacje i na przykład zwizualizować na dwuwymiarowym grafie, co też pomaga chociażby w analizowaniu wyników klasteryzacji. Jeżeli chodzi, przechodząc do uczenia nadzorowanego, gdzie nasze algorytmy uczą się jakby funkcji celu, to wyliczyłbym najważniejsze to regresja, prognozowanie szeregów czasowych i klasyfikacja. Tak, regresja, czyli przewidywanie jakiejś zmiennej ciągłej. W kontekście naszych problemów optymalizacyjnych przewidujemy na przykład popyt, tak, na dane dobro, na dane SKU w jakimś horyzoncie czasowym. Może to wykonywać zarówno za pomocą regresji, ale też może prostszymi, bardziej standardowymi metodami, za pomocą prognozowania szeregów czasowych. Także te dwie, że tak powiem, metody, te dwie gałęzie tego naszego drzewka są powiązane. I oczywiście jest też model klasyfikacyjny, szczególnie pomocne, gdy na przykład mamy problem delistingu, albo który produkt najlepiej zadziała, albo która promocja najlepiej zadziała do danego SKU na danym kanale na przykład. Tak? To są problemy typu zero-jedynkowe, czy promocja będzie skuteczna lub nie. Także tych metod jest bardzo, bardzo wiele. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na kilku wybranych. Opowiem troszkę o klasteryzacji, o regresji i o analizie szeregów czasowych. I takim pierwszym przykładem, gdzie myślę, że jest wartość, widać od razu dla kategorii menedżerów i dla sprzedaży, to jest to, że można zastosować metody właśnie nienadzorowane w postaci clusteringu, aby znaleźć naturalne grupy w sklepach, w których sprzedajemy dane dobro, dany towar. Problem jest taki, że w wielu przypadkach kategorie sklepów czy formaty sklepów są zastane i niezwiązane z tym produktem, który sprzedajemy. Więc to, co rekomendujemy zawsze, to żeby zrobić tą segmentację sklepów pod kątem produktów danej firmy, pod kątem tego, jak sprzedają się produkty danej kategorii, danego producenta, plus dodać informacje, które będą użyteczne z punktu widzenia kształtowania asortymentu. Na przykład, już mówiąc tak już o pojedynczych zmiennych analitycznych, mogło być to na przykład udział naszego produktu w danej kategorii, udział produktów fit w danej kategorii, tak, udział nowych produktów, tak, nowości w naszym product mixie w sklepie. I to, co tutaj widzimy na tym wykresie, to na osi X mamy standardowe typologie supermarketów z danego retailera, a kolorami zaczęliśmy klastry analityczne. I to, co od razu rzuca się w oczy, że te kolory są rozłożone w niektórych przypadkach prawie równo lub bardzo rozproszone po różnych typach, co mówi nam o tym, że sklepy nawet z kategorii takiego jak supermarket właśnie czy hipermarket, różnych rodzajów są do siebie podobne, pomimo tego, że są zakwalifikowane ze względu na przykład na wielkość sklepu, na jakiś format, tak, do zupełnie innych kategorii, to gdy spojrzymy tylko pod kątem naszych produktów, one są ze sobą zbliżone i być może asortyment powinien być kształtowany na poziomie klastru analitycznego, a nie zastawnej typologii. Nie Sandra, zgodzisz się, że to jest coś, co też obserwujecie? Tak, dokładnie, to jest właśnie dobry przykład tego, że
każdy sklep jest trochę inny, ale jednak zbliżony, że tworząc takie segmentacje jesteśmy w stanie stworzyć 10 rekomendacji, a nie załóżmy 100, tak, per każdy sklep i wtedy grupując to jesteśmy w stanie dostosować asortyment pod konkretne potrzeby klientów, bo może się okazać, że hipermarkety w dużych miastach potrzebują szerszego tego asortymentu, a hipermarkety w mniejszych miastach potrzebują trochę mniejszego, ale innego załóżmy, tak, że jest tam inny klient zupełnie, więc no to jest część, która jest na pewno bardzo potrzebna w codziennej pracy Katmana. Dokładnie. Przechodząc do kolejnego obszaru, do analizy szeregów czasowych, a właściwie tak przewidywania popytu, tu mam tu ciekawy taki przykład, jak istotną informacją jest dodanie informacji o promocjach własnych i promocjach obcych do danego produktu producenta. Tak? Mając taki naturalny szereg czasowy, czyli jeżeli w model wrzucimy tylko przebieg jakby zmienności tak, sprzedaży danego produktu, on sobie jakoś poradzi z przewidywaniem tej przyszłości. Natomiast to, co ewidentnie poprawia jakość prognozowania, to informacja o tym, czy w danym okresie były promocje własne, czyli na nasz produkt była jakaś bonifikata albo jakaś wielosztuka, albo na produkt konkurencji, były produkty konkurencji, które wpływały negatywnie na naszą sprzedaż. Ale skąd te informacje wyciągnąć? No dotychczas ciężko było tę informację automatycznie dociągnąć, ponieważ jakby retailerzy niechętnie dzielą się informacjami o promocjach, natomiast te informacje można pozyskać publicznie z informacji o gazetkach, tak, z informacji o sieciowych agregatorach promocji. Problemem jest łączenie tych danych z danymi selloutowymi, z danymi sprzedażowymi. Wykorzystając GenAI ten problem staje się o wiele łatwiejszy, ponieważ możemy dopasować nazwę produktu, nie wiem, jakiegoś ABC do ABC1, wszystkie te problemy, które często nas nastręczały NLP, tak, czy jakiś fuzzy matching tak zwany, GenAI świetnie sobie z tym radzi i tutaj pokazuję przykład, w którym używaliśmy właśnie GenAI do wzbogacenia naszych szeregów czasowych o promocje własne i promocje konkurencji. Tutaj na tym wykresie na zielono oznaczone promocje, które dotyczyły produktu, który modelujemy, na czerwono wszystkie promocje danej kategorii, które mogły potencjalnie wpływać na negatywną sprzedaż naszego produktu w okresie prognozowanym. I tak, jeżeli spojrzymy sobie tylko na ten jeden prosty współczynnik, czyli mean average error, czyli im mniejszy, tym lepszy, to jest średni błąd prognozy, widzimy, że dodając zmiennych mamy 2,35, dodając zmienne o promocjach własnych spada nam ten błąd do 2,11, dodając informacje tylko o promocjach konkurencji, ten błąd, co ciekawe, jest jeszcze mniejszy, czyli informacje o samych konkurencyjnych promocjach są ważniejsze niż w promocjach własnych. Mamy ten spadek tego błędu, natomiast gdy dołączymy te informacje razem jako zmienne egzogeniczne, czyli dodając tego +1, zaznaczając na naszą -1 na promocję konkurencji, okazuje się, że mamy synergię podejść i ten błąd spada jeszcze poniżej 2. Tak? Znaczy takich obserwacji, podsumowując, to nawet były takie SKU dosyć często, gdzie faktycznie te promocje własne poprawiają prognozę o 9%, obce o 11%, a złożenie tych informacji zwykle o jeszcze większy procent potrafi tutaj pomóc. No Sandra, to istotne, prawda, żeby wiedzieć, ile produktu sprzeda się w najbliższym kwartale na przykład. Tak, dokładnie, nawet patrząc pod prognozę, ale też taką obecną sytuację, jak analizujemy to, co było, takie łączenie no, jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ patrzenie, nie wiem, wtedy była promocja, prawdopodobnie to wpłynęło na wzrosty, spadki, no to jest czas, który trzeba poświęcić, natomiast tutaj takie rozwiązania, które są aktualnie już dostępne, no przyspieszają nawet sprawdzenie, który typ promocji działa lepiej, który gorzej. Tutaj też dlaczego nawet te promocje są takie ważne do analizy. Trendy są pewnie dla każdego znane. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na te promocje, kupuje produkty w trakcie promocji, więc to środowisko w ogóle konkurencyjne jest tutaj kluczowe do przeanalizowania, jak dużo promocji konkurencji w trakcie jednej gazetki może wpłynąć na poszczególne brandy, kategorie, więc a nawet prognozowanie tego ręcznie było ciężkie, natomiast nawet sprawdzając, który typ promocji warto by było w określonym czasie wprowadzić, no tutaj jest to naprawdę bardzo przydatne.
Tak jest, zgadza się. Także jest to ciekawe użycie w zestawieniu standardowych, jakby takich szeregów czasowych z informacjami wykorzystanymi właśnie wykorzystania GenAI. Co ciekawe, tutaj użyliśmy na przykład metod, które są dostępne w jednej z baz danych, tak BigQuery, czyli nie trzeba było wychodzić nawet do jakichś zaawansowanych metod. To są po prostu ARIMA Plus, która pozwala dołączać zmienne zewnętrzne, egzogeniczne do modelu. Pozwoliło nam to bardzo szybko i jakby w dużej skali wykorzystać te dane i stworzyć lepsze prognozy. Przechodząc do trzeciego przykładu, dotyczącego pricingu, dotyczącego wyznaczania najlepszej ceny, optymalizacji marżowości naszych produktów. Tu chciałem tylko uświadomić niektórych, że mając takie dane z pozoru surowe, tak, i może nie dające dużo informacji, ale wystarczna informacja o przebiegu ceny, tak, o cenie danego produktu w czasie oraz o udziale rynkowym w kategorii, w segmencie, nieważne, po prostu w jakimś naszym wybranym obszarze. Na tej podstawie, na zachowaniu, jak wraz ze zmianą ceny wzrasta lub spada nam popyt, możemy za pomocą modeli log-log, tak, wyliczyć procentowe zmiany, które odpowiadają nam, współczynnik regresji, jaki wyliczymy, odpowiada nam elastyczności cenowej, czyli jak procentowa zmiana ceny danego produktu wpływa na iloprocentową zmianę popytu, tak, wzrostu zwykle dla normalnych dóbr, znaczy wzrost ceny powoduje spadek, a spadek ceny powoduje wzrost, tak jak też to widać tutaj na załączonym obrazku, czyli z tej informacji możemy wydedukować za pomocą metod regresyjnych, przekształcając ten problem w problem właśnie regresji na logarytmach, możemy wyliczyć tą elastyczność cenową produktu. Co więcej, to jest jakby elastyczność cenowa jednego produktu. Jeżeli dołączymy do tego równania przebieg tak samo zmienności drugiego produktu, możemy liczyć krzyżową elastyczność popytu, czyli jak zmiana ceny mojego produktu A wpływa na popyt produktu B. Gdy wyliczymy to sobie, to mamy wszystkie składowe, które potrzebujemy, żeby zrobić taką sobie symulację, tak, która powie nam, jak zmieni się cena produktu A, jak zmieni się popyt na produkt A, gdy zmienimy jego cenę, ale jak zmieni się również popyt na produkt B, gdy zmienimy cenę produktu A. I dodając jeszcze element kosztowy do tego, możemy stworzyć sobie problem optymalizacyjny, który rozwiązujemy bardzo, bardzo łatwo, tworząc sobie przestrzeń wszystkich możliwych cen produktu A, produktu B oraz kosztów związanych z produkcją produktu A, produktu B. Możemy maksymalizować łączną funkcję zysku, tak? Czyli przy jakiej cenie produktu A i przy jakiej cenie produktu B nasz zysk będzie maksymalny. Pamiętajmy, że jest to problem dość złożony, bo każda zmiana ceny danego produktu wpływa na zwiększenie ceny produktu B, wpływa na zmniejszenie popytu na ten produkt, a być może też wzrost popytu produktu A. Także możemy sobie ten problem w ten sposób rozwiązać. Jest to też dość istotny aspekt jakby kształtowania strategii marketingowej, prawda, Sandra? Tak, to jest nawet taki temat, który bardzo mocno może być używany tak naprawdę przez działy pricingu, więc to jest jakby to taka ważna kwestia, tak naprawdę, na którą często kategoria menadżer nie ma wpływu, natomiast naszą rolą jest też weryfikowanie, jaka ta cena ewentualnie jest w rynku, jak wygląda względem konkurencji i sprawdzanie takich właśnie modeli popytu, elastyczności popytu, no jest kluczowe w aktualnych czasach i wydaje mi się, że większość już takich dużych firm no to bada właśnie elastyczność, patrząc na zarówno dane rynkowe, jak i własne. Tak, to jest model tej izoelastyczności jest dość popularny właśnie w literaturze i też wśród praktyków. I chciałem tylko, żeby wybrzmiało, że jakby te składowe, które pokazałem, czyli segmentacja plus lepsze prognozowanie plus optymalizacja marżowości można połączyć w jeden produkt, tak, który pozwala nam nie patrzeć retrospektywnie na to, co było i jak te ceny się kształtowały historycznie, ale daje nam nowe możliwości modelowania tej przyszłości, tak, czyli mamy oszacowania przyszłych popytu. Mając elastyczności cenowe, możemy nałożyć symulację, czyli jak zmieni się ten oszacowanie naszego sprzedaży przy zmianie ceny, tak, 5% albo minus 5%. Pomaga to też przy oszacowaniu na przykład wpływu, jaką wysokość promocji, tak, jaką wysokość promocji, czy jaki rabat zaaplikować na daną kampanię, czy na dany SKU w danym kanale. Tego typu decyzje też mogą być wspierane takimi rozwiązaniami. Doszliśmy do części trudnej,
czyli do części tych problemów, jakie napotykamy w stosowaniu rekomendacji AI. Sandra, co Ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o, patrząc na doświadczenie wspólne? Z takiego naszego nawet wspólnego doświadczenia właśnie, no to ta jakość i dostępność danych, ponieważ ta ilość, którą trzeba przetworzyć, naprawdę jest ogromna. Co chwilę dochodzą nowe dane, które trzeba zagregować. Zespół naszych inżynierów, których mamy w firmie, no to też dla nich jest to ogromne wyzwanie i chleb powszedni, natomiast jakość danych jest bardzo różna, tak? To, co pozyskujemy ogólnie, no to jest różna, różnie zagregowana do miesiąca, dni i połączenie tego wszystkiego w jedno jest takim bardzo trudnym do zrobienia taką rzeczą, więc na pewno to jako pierwsze z takich wyzwań, które my i też, wspólnie, nie? też nie wszyscy klienci dzielą się tymi danymi równie chętnie, tak? Także jest to zawsze problematyczne, jasne. No a integracja tych rozwiązań to też okazuje się nie być takie trywialne, tak? Bo jest zawsze jakiś opór przed zmianą, tak? Przyzwyczajeń czy procesów. Jak to wygląda z swojej perspektywy? No też nawet to tworzenie pipeline'u, tak, całego procesu, jak ma wyglądać od A do Z, nie jest takim prostym rozwiązaniem, takim wyzwaniem, które na pewno każdy, kto chciałby wprowadzać takie rozwiązania AI-owe do kategorii managementu, no powinien mieć na uwadze to, że trzeba na to poświęcić dużo czasu na pewno, ponieważ nawet jak my współpracujemy, no to ten czas nawet pierwszy, który trzeba poświęcić w ogóle na przekazanie informacji, jak działa dany biznes, żeby każda strona wiedziała od początku, od A do Z, czym kto się zajmuje, co jest ważne, nawet pod kątem kategorii managementu, no to było na pewno takie wyzwanie, którego ja nawet się nie spodziewałam, że tak dużo czasu będziemy musieli na to wspólnie poświęcić, tak, więc to było takie dla mnie na przykład. No, dla mnie zaskoczeniem jest to, że te wyniki zawsze trzeba jakoś walidować, tak? I tutaj jest jeszcze, mam wrażenie, że po części zyskujesz czas, tak? Bo masz nowe narzędzia, szybciej zyskujesz więcej wyników, ale musisz spędzić więcej czasu, żeby je zinterpretować i przejść przez jakieś sito, tak? Sanity check, mówiąc brzydko. Dokładnie, no to sito jest mega ważne w sumie, ponieważ pomimo tego, że często nawet te modele, które są tworzone, wypluwają nam informacje konkretne z danych, które one widzą, no to później my jednak wiemy rzeczy, które nie da się zaprogramować, czyli takie otoczenie konkurencyjne, w których nie mamy czasami danych, nie u każdego klienta możemy coś takiego podejrzeć, czy nawet dane, które łączymy, sprawdzić, więc to jest kluczowe, żeby w tej naszej codziennej takiej pracy, no jednak myśleć, co jeszcze ewentualnie mogło wpłynąć, albo niektóre rzeczy po prostu ominąć, ponieważ wiemy, że to nie jest jakby to, co chcemy uzyskać. Można też to tak nazwać halucynacje, które czasami ten AI niestety nam tworzy. Zgadza się. Tu poruszyłaś temat właśnie tej wiedzy eksperckiej. Myślę, że ten czas nas trochę goni, więc to jest dobry moment, żebym przeszedł do pytania, bo chciałem Cię podpytać właśnie. Masz ogromną wiedzę, to już wiem z doświadczenia z pracą z tobą na co dzień. Skąd czerpać tą wiedzę branżową? Czy to trzeba być w sklepie? Czy można jakieś portale branżowe śledzić? Co byś tutaj zarekomendowała? Mam ochotę powiedzieć, że wszystko jest ważne tutaj, natomiast no, codziennie nie jest się w stanie być wszędzie, więc na pewno ważna jest komunikacja w firmie z różnymi działami, tak? No, są różne osoby, menadżerowie, którzy są codziennie w rynku, przedstawiciele i śledzenie takich niuansów na co dzień jest ultra ważne, ale też śledzenie takich stron, które są ogólnodostępne dla każdego, tak naprawdę te branżowe z FMCG, które też dostarczają takiej ogólnej wiedzy, co się dzieje na rynku. Często nawet gdzie nie jest dostępne w półce, są takie informacje. Ja osobiście też coraz częściej używam albo ChatGPT, albo Gemini'a do weryfikowania właśnie, co się dzieje w rynku, ponieważ już na ten moment nie jest to tak, że tylko patrzymy na historyczne dane, ale też możemy zobaczyć najświeższe linki z sieci, co się wydarzyło, tak? Możemy już zrobić takie konkretne promptowanie, żeby być na bieżąco.
Okej, czyli też problemy promptowania nie są obce kategorii menadżerom, widzę. Tutaj to zależy, tak? Akurat dla mnie to jest taki temat na czasie, żeby zapromptować to odpowiednio i to po prostu ma mi dać dodatkowe insighty po prostu z rynku, bo tak jak nawet na początku wspomniałam, ta analiza konkurencji i tego, co się dzieje, jest ultra ważne, bo my nawet też mamy często takie zadanie, żeby prognozować w ogóle udziały, jakie będziemy mogli mieć ewentualnie przy jakich po prostu działaniach. To pewnie prawdopodobnie każdy tak to odtworzy. Jasne. Ciekawe rzeczy. Widzisz, że GenAI się nam przewija i to też w tym nie wybrzmiało, ale wykorzystywaliśmy tutaj też GenAI oprócz tych promocji, to używaliśmy go też, pamiętam, do automatyzacji pewnych zadań związanych z machine learningiem, na przykład przy profilowaniu segmentów analitycznych, co zawsze zajmuje dużo czasu, jest takim bardzo pracochłonną pracą. Tutaj z korzystaniem GenAI Gemini było to dużo łatwiejsze. I tutaj chciałem jeszcze zadać jedno pytanie, zanim przejdziemy do pytań z sali, które się pojawiły. Co Cię najbardziej zaskoczyło tak, w pierwszych efektach współpracy z Stream i tych analitycznych wynikach? Był jakiś taki moment, to o tym nie pomyślałam, albo to jest coś, co nie jest zgodne z intuicją cat managera, albo nawet najprostsze jakieś takie rzeczy? Generalnie nawet to, że my mieliśmy się skupić tylko na optymalizacji asortymentu, a w trakcie nawet tego wdrożenia i tych wspólnych rozmów okazało się, że warto jeszcze weryfikować w jeszcze bardziej zaawansowany sposób, na przykład promocje, tak? To wychodziło w trakcie rozmów i spojrzenia waszego tak z góry na cały ten biznes, co jeszcze można wyciągnąć z danych, które się posiada tak naprawdę, więc to było dla mnie takim w sumie ogromnym zaskoczeniem. Że jeszcze można więcej zawsze niż nawet my myślimy, że powinno się zrobić, to sztuczna inteligencja zawsze nam podpowie, że jeszcze na to zwróć uwagę. Dzisiaj też ktoś ciekawie to powiedział, że jak pokazujecie nam cały worek cukierków i my tak jeden po drugim wyciągamy, mówimy, super, jeszcze są inne rzeczy do zweryfikowania. Bardzo ciekawa analogia. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że to, co prezentujemy, jest trawne dla organizacji i chcecie więcej. Właśnie w tym momencie chciałbym też zachęcić wszystkich obecnych na webinarze, tych, co oglądają to po fakcie, do skorzystania z tej okazji, ze skanowania tego kodu QR i bardzo chętnie spotkamy się, porozmawiamy o problemach analitycznych, pomysłach na dane, integracje, zastosowanie LLM-ów, wszystkie rzeczy, które dotyczą danych w organizacji bardzo chętnie omówimy i podpowiemy. Także przejdźmy może w takim razie do pytań. Może chronologicznie, trochę ich jest. Może chronologicznie, co? Widzę tutaj zaczynamy od dołu, tak? Bartek Maciejewski, czy coś jeszcze wcześniej? Okej. Tutaj widzę, że administrator po kolei serwuje. Dobra. Jak GenAI wspiera Was analityków, menedżerów kategorii, przede wszystkim generowanie insightów, automatyzacji raportów, czy może w innym obszarze? Sandra? Jakbym miała tutaj powiedzieć, no to generalnie głównie tak naprawdę w generowaniu tych insightów takich zaawansowanych nas wspiera, no bo wykracza poza te standardowe analizy, raporty, które do tej pory mogliśmy robić, więc to na pewno mocno nam pomaga, ale również też w automatyzacji, ale też kluczowe jest tutaj, żeby szybciej uzyskiwać te głębsze na pewno zrozumienie danych i trendów. Tak bym to mogła odpowiedzieć pewnie. Okej. Z jakich narzędzi, procesów korzystacie do automatyzacji ML pipeline'ów? To pozwolisz, że ja to wezmę. Tutaj temat jest prosty. Powiem tak, z doświadczenia zwykle korzystamy z tych narzędzi, których korzysta organizacja. I każda chmura ma swoje jakieś wybrane narzędzia. W tym wypadku korzystamy z Vertex AI Pipelines, z dobrodziejstwa tego, co oferuje chmura GCP. Bardzo dobrze to działa, jeżeli chodzi o automatyzację. Korzystamy ze skonteneryzowanych operacji ułożonych w takie DAGi, tak, czyli Vertex Pipelines, mówiąc szybko.
Czy możecie podzielić się przykładami zaskakujących zależności, które odkryliście dzięki ML i które zmieniły podejście do zarządzania asortymentem? Ja się może wstrzymam, bo najpierw Sandra, poproszę Ciebie o komentarz. Trochę już o tym powiedziałam, no właśnie ten etap wdrożenia był taki dosyć ciekawy przy współpracy, że wychodzą jakieś dodatkowe po prostu rzeczy z danych, które można przeanalizować, tak jak na przykład, nie wiem, połączenie promocji, ale także te zależności w segmentacjach, tak, że pomimo to, że wszystkie sklepy są kwalifikowane jako, załóżmy, hipermarkety, a część jako supermarkety, no to nawet w tym jednym klastrze trzeba mieć na uwadze, żeby stworzyć segmentację pomiędzy poszczególnymi sklepami. Ja bym powiedział, dla mnie było dużo zaskoczeń na pewno tutaj z tymi danymi. Chyba te promocje jakby to były dla mnie takim ciekawym, wdzięcznym tematem do analizy. Nie spodziewałem się jakby tych wyników, jakie wyszły, że czy to były wiele sztuki, czy procentowe, czy typy promocji mają tak duży wpływ na kształtowanie asortymentu i tak duży efekt popytowy. Trochę inny niż mi się inicjalnie zdawało, także tutaj było na pewno coś, co z modeli wyszło ciekawie. Nie wiem, Sandra, też dla Ciebie to było interesujące. Dla mnie bardzo ciekawe było to, że potwierdziły się pewne takie zależności, jeżeli chodzi o elastyczności cenowe, w sensie o jakby tak wrażliwość konsumentów na ceny, tak, że to się ułożyło bardzo zgodnie z oczekiwaniami, jeżeli chodzi o segmenty na przykład analityczne. Tak, dokładnie. Ta elastyczność cenowa to jest w ogóle taki temat bardzo delikatny, tak bym mogła to nazwać, ponieważ nie ma się za bardzo jako producent wpływu na te ceny, natomiast jeśli rozmawia o tym, ale jednak sprawdzenie nawet elastyczności cenowej w trakcie promocji versus gdy jej nie ma, no to jest kluczowe, tak? Ponieważ rekomendowanie poszczególnych mechanizmów też jest tutaj ultra ważne. Zgadza się. Patrzyłam na pytania jeszcze, jakie tutaj dochodziły. Jak się bada błędy estymacji predykcji zysku w przykładzie numer 3? To pytanie techniczne bardzo, nie wiem, czy tutaj dam radę odpowiedzieć to od ręki. To może zrobimy tak, ja się zastanowię nad tym chwilę, odpowiem na czacie może bardziej. No tutaj to symulacja bardziej, tak? Tutaj estymujemy, próbujemy zrozumieć, jak te dynamiki próbujemy, jeżeli mamy produktów jakichś komplementarnych albo substytucyjnych, próbujemy to sobie wymodelować z danych, jakie mamy. Te dane nie są pełne i zakładamy, że te oszacowania elastyczności mogą być obarczone pewnym błędem. Zwykle walidujemy to przez jakieś krzyżowe, tak, sprawdzenie w różnych segmentach, czy te zależności się pokrywają, tak bym powiedział. Tyle mogę zdradzić. Większe wyzwanie związane z integracją danych z różnych źródeł, własnych konkurencji, danych publicznych, czy zależenia z ML. To pewnie w zależności od firmy, nie? W każdej firmie jest to pewnie inaczej zintegrowane. Każda firma używa innych pewnie baz do chmur, może do kolekcjonowania tych informacji. No na pewno powiedziałbym, że jest to dużo łatwiejsze dzisiaj niż jeszcze 2 czy 3 lata temu z tymi asystentami AI, GenAI, które jest teraz są wzbogacone tą opcję groundingu na przykład, która pozwala przeszukiwać internet, tak, na przykład Google Vertex ma tak te swoje Gemini, który jest osadzony w Google właściwie z bezpośrednim dostępem do całego indeksu, więc można go pytać o różne rzeczy, nawet z najnowszych informacji, z danych o cenach konkurencji, z danych z nawet jakichś retailerów i te dane się łatwiej jakby w ten sposób integruje. No jeżeli chodzi o taki standardowy data engineering, to zawsze są te same problemy, tak? To albo coś na czas jest że tak powiem, niedostarczone, tak? Albo problem przy ekstrakcji, problem przy transformacji, czasami są niepełne dane. No to jakby każdy proces data engineeringowy wymaga nadzoru, tak? Nie ma tutaj takiej, pomimo tego, że wielu klientów, wielu chmurowych dostawców uważa, że jest to problem rozwiązany, to jednak doświadczenia wielu firm w dużej skali, różnych skalach mówią, że wciąż ładowanie danych i ułożenie ich odpowiednio jest dużym wyzwaniem. Czy zauważyliście jakieś wzorce w tym, jak menedżerowie kategorii korzystają z GenAI w porównaniu do tradycyjnych narzędzi BI?
Tu mi ciężko się odnieść, tu bardzo. Perspektywa chyba twoja, Sandra. Tak, zastanawiam się, jak na to odpowiedzieć, bo takie tradycyjne narzędzia BI-owe, czyli można tak nazwać dashboardy, w których możemy zweryfikować różne dane, no to jest chleb powszedni, ale jakby to nazwać, wzorce, no korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji, ona weryfikuje to, czego my okiem nie widzimy na pierwszy rzut, tak, więc takie już szczegółowe dane ona jest w stanie bardziej jakby zweryfikować, przeanalizować szybciej niż to, co aktualne takie standardowe narzędzia BI-owe mają. Ja już korzystałam z wielu i zazwyczaj te narzędzia BI-owe no to jest rzut informacji w pięknych tabelkach, natomiast używanie tej generatywnej sztucznej inteligencji, ono jeszcze to potrafi zweryfikować i dać lepsze jeszcze rekomendacje dodatkowo, tak? Czyli tak jak na przykład tutaj Kuba wspominał, ta segmentacja, tak? Załóżmy, no to z dashboardu, widzimy tu rośnie, tam spada, ale teraz który produkt tam mamy wdrożyć, no to już jest czasochłonne, a tutaj chodzi głównie o ten czas i przyspieszenie tych dokonywania decyzji, które będą w oparciu o dane nawet z różnych miejsc. To ja tylko od strony technicznej mogę powiedzieć, że teraz dużo firm pracuje, właściwie dostawców, tak, pracuje nad integracją, pożenienie tych dwóch światów, mówiąc brzydko, czyli GenAI i BI. Widzimy to już w różnych miejscach. Myślę, że dodanie GenAI do Lookera, na przykład w GCP, to tylko jest kwestia czasu, a to jest coś, co wiele firm eksperymentuje, tak, z czym eksperymentujesz, danie takim użytkownikom, pomimo tego, że raport jest piękny i przejrzysty, to taki GenAI mówi, który powie ci, na co patrzeć, co tutaj faktycznie odstaje, bo co jest 3 najważniejsze punkty, jakie powinny zwrócić uwagę na tym wykresie i tym wykresie, tak? Co wybrzmiewa z tego. Wydaje mi się, że to jest coś, co niedługo będzie bardzo takim nośnym use case'em. OK? Dobra. Czyli w tym momencie widzę, tutaj zostałem poinformowany, że nam się kończy ten webinar. Przepraszam, jeżeli przedłużyliśmy trochę. Także ostatnie pytanie postaram się odpowiedzieć już na czacie po offline. Dziękujemy ślicznie za obecność. Sandra, dzięki za poświęcony czas i naprawdę to, że dołączyłaś tutaj do nas i podzieliłaś się swoją ekspercką wiedzą, jest nieocenione. Myślę, że wiele osób dzisiaj wyszło o wiele bogatszych o doświadczenia twoje i tutaj naszej wspólnej współpracy nad optymalizacją asortymentu. Bardzo dziękuję tobie. Do usłyszenia. Dzięki śliczne. Do usłyszenia.